Cześć, witam Was na kanale Rootblog, sezon w pełni, więc testujemy hulajnogi elektryczne. Dzisiaj Kukirin A1, czyli hulajnoga bardzo rozsądnie wyceniona i naprawdę fajna. Zapraszam. Zaczynamy sobie oczywiście od samej budowy i jeśli chodzi o design, to ta hulajnoga po prostu może się podobać. Budowa jest nawiązująca do poprzednich Kukirinów, natomiast A1 jest taka bardzo kompaktowa i dzięki temu łatwo ją też przenieść czy gdzieś wsadzić do bagażnika. Kierownica, zobaczcie sobie, że ona jest prosta, ale dość krótka, więc raz, że wygodnie się nią skręca, a dwa, że tutaj Kukirin nie ma takiego ograniczenia, tak jak w przypadku na przykład modelu G3 czy G2 Max. Wtedy ten skręt był mniej więcej do tego poziomu, natomiast tutaj przy zawracaniu możecie skręcić kierownicą aż w ten sposób, więc to daje nam dużo większą swobodę, jeśli chodzi o manewrowanie, a krótka kierownica powoduje, że nie mamy takiej dźwigni i nie musimy się zamachiwać, więc precyzyjnie możemy sobie jechać po drodze i krótka kierownica to też małe ruchy, ale też precyzja na drodze, więc tutaj to jest fajnie wyważone. Można się przyczepić do tego, że kierownica nie jest regulowana, natomiast dla mnie 1,85 m, jak ja sobie na nią stanę, to ona jest idealna i ja tak naprawdę nie potrzebuję nic więcej. Ręce są pod dobrym kątem, wygodnie i idealnie rozstawione, więc tutaj jeśli chodzi o wygodę prowadzenia jest naprawdę dobrze. Od lewej strony mamy w tej chwili kierunkowskazy wkomponowane w rączki, fajnie to wygląda, odpalamy je za pomocą przycisku, nic tutaj nie pika i tak dalej, to zostało też poprawione, bo często w tych hulajnogach są jakieś takie dziwne, niepotrzebne dźwięki, no w tej chwili kierunkowskaz jest w rączce, fajnie to wygląda i odpalamy go za pomocą przycisku i panelu sterowania, który jest pod lewym kciukiem. I on w tej chwili też nie jest na zasadach przełączników i tak dalej. Ja bardzo narzekałem w poprzednich Kukirinach, że te wszystkie kliki, przełączniki, przyciski i tak dalej były takie z takiego smarnego plastiku. W tej chwili jest to poprawione, plastik jest matowy, a kliknięcie odbywa się po prostu za pomocą wciśnięcia i ten przycisk od razu odbija. Nie ma tutaj przycisków, więc jest to też wygodniejsze. Prawy, lewy kierunkowskaz, dłuższe przytrzymanie odpala nam lampkę, no i mamy oczywiście włącznik. Jest też tradycyjny dzwonek, który w wygodny sposób uruchamiamy palcem wskazującym. Klasyczny, nie żadne trąbienie z tego wyświetlacza i tak dalej, też spoko. Jest to bardziej rozpoznawalny dźwięk wśród przechodniów, wśród innych uczestników ruchu, więc tutaj jak najbardziej na plus. Mamy centralnie wmontowany wyświetlacz. Kukirin nazywa go kolorowym, ale tutaj troszeczkę na wyrost. No jest kolorowo na zasadzie wskazania baterii, natomiast tutaj będę też troszeczkę narzekał. To wskazanie baterii jest na podstawie pomiaru napięcia na celach. Jak widzicie, w tej chwili jest 46,8 V, no i według wskazania komputera mamy 3/4 baterii. Natomiast kiedy pojedziemy pod większym obciążeniem pod górę, no to napięcie na celach spada, a tym samym spada nam wskaźnik baterii, więc tutaj nie do końca precyzyjnie te wskazania baterii są, mimo tego, że ten wskaźnik jest wielostopniowy, no to te wskazania baterii skaczą, co jest normalne w chińskich hulajnogach, trzeba się do tego przyzwyczaić i mniej więcej sobie szacować ten zasięg. O zasięgu jeszcze Wam powiem później, jak będziemy mówić sobie o baterii. Idąc po prawej stronie mamy oczywiście drugą manetkę, hamulce są zwykłe linkowe, tarczowe, o tym też sobie za chwilę powiemy, natomiast pod prawym kciukiem mamy oczywiście manetkę do przyspieszania. Jeśli chodzi o to przyspieszanie, mamy dwa tryby. Możemy korzystać z tego po prostu po wciśnięciu od razu odjeżdża, albo po prostu ustawić w ten sposób, że musimy się odepchnąć i dopiero hulajnoga zaczyna się rozpędzać. Ten tryb ma jedną wadę, że kiedy hulajnoga stoi, go wciśniecie, to ona Wam po prostu pojedzie. Poniżej mamy stacyjkę. Nie ukrywam, że ja akurat tego nie lubię, bo często gubię te klucze, one się też łatwo łamią i tak dalej, natomiast jest tutaj stacyjka, za której pomocą po prostu odcinamy całe zasilanie z baterii. W tej chwili, żeby hulajnogę uruchomić, to musimy najpierw przekręcić kluczyk, a następnie dopiero nacisnąć przycisk włączenia, chwilę przytrzymać i dopiero hulajnoga nam się uruchamia. Jeśli chodzi o rączki, jak widzicie, one są gumowe, mają wypustki, więc ręka nam się tutaj nie ślizga, nawet w cieplejszy dzień jak dzisiaj, jak jest ręka spocona. Jest to po prostu zwykła guma. Ważne, że nie barwi i nie zostawia żadnych śladów na ręce, także to jest duży plus, bo często to potrafi się po prostu jakoś tam mechacić i zbiera się nam guma na ręce. Tutaj tego nie ma. Idąc dalej, mamy kierownicę, natomiast zobaczcie, lampka, odblask i tutaj są takie prowadnice na te linki, natomiast one wchodzą sobie tutaj w kierownicę i tutaj pan Chińczyk pomyślał, żeby była izolacja i miało być fajnie, ale niestety te linki są tak ponapinane, że ta gumka od razu przy składaniu wyskoczyła. Jeśli chodzi o złożenie hulajnogi, ona przychodzi Wam wstępnie skręcona i złożona, więc nie musicie tutaj zbytnio angażować. Jedyne co to skręcacie kierownicę 4 śrubkami i hulajnoga jest gotowa. Jeśli chodzi też o poziom tego złożenia, jest nieźle, natomiast jak zawsze przy Chińczykach hamulce. Tutaj hamulce są troszeczkę zbyt luźne, przynajmniej dla mnie. Ja bym je troszeczkę bardziej dokręcił, bo lubię czasami sobie po prostu to tylne koło zablokować i jechać tak na krawędzi. Tutaj mimo tego, że wciskam na maksa, to i tak koło nam się nie blokuje, więc te linki są po prostu troszeczkę luźniejsze. Idąc dalej, mamy to zapięcie. Zapięcie jest no tak naprawdę z podwójnym zabezpieczeniem, bo jedno zabezpieczenie mamy tutaj, ten plastik, który wchodzi sobie w ten sposób, więc musimy najpierw go wyjąć, później podnieść to do góry i
hulajnogę złożyć. Składa się ona w ten sposób i tutaj mamy oczywiście możliwość zahaczenia i w tym momencie możemy hulajnogę przenieść. Przenosić nie jest zbyt łatwo, bo waży ponad 25 kg, więc jest dość ciężka. Natomiast fajne jest to, że ta krótka kierownica powoduje, że tu jest w miarę kompaktowo i zmieści się ona w większości bagażników. Jeśli chodzi o przód, mamy oczywiście błotnik plastikowy, co najważniejsze, on nie lata. Później mamy koła 10-calowe, 10 na 2,75 na 6,5, więc jest to opona bardzo szeroka. Natomiast ten bieżnik nie jest problematyczny w mieście, dlatego że on nie szumi. To jest dosyć istotne, bo czasami są te koła szerokie z takim bieżnikiem, że po prostu słychać nas z kilometra, że jedziemy, a tutaj nie jest tak źle, więc to jest na plus. Tarcza hamulcowa 140, więc fajna, duża i dobrze hamująca, więc to jest ważne. Odblaski, no i oczywiście zawieszenie. Zawieszenie podwójnie amortyzowane, bo przód i tył sobie chodzi fajnie, ten podest się fajnie amortyzuje, natomiast ona jest zestrojona raczej na twardo. Naprawdę trzeba wpaść w dużą dziurę, czy zjechać z krawężnika, czy po prostu wymusić tą amortyzację, żeby zobaczyć, jak to wszystko pracuje. Ona jest zestrojona raczej na sztywno, co też pomaga w precyzji prowadzenia, a co najważniejsze, ta hulajnoga nie pływa, więc nie jedziemy tutaj jak na pontonie, tylko czujemy fajnie zwarty sprzęt i to mi się zdecydowanie bardziej podoba niż właśnie takie bardzo miękkie hulajnogi. Idąc dalej, mamy ramę, no i oczywiście podest. Podest pokryty gumą, tutaj z takimi różnymi wypustkami. Podest dość długi, zobaczcie, ja mam rozmiar buta 46, a tutaj naprawdę ten but się gubi, więc tutaj z tego co pamiętam jest ponad 510 mm długości tego podestu, mega spoko, więc stoicie pewnie, nogi mają swoje miejsce, jest wygodna pozycja, także tutaj absolutna rewelacja. Jest także zagięcie, gdzie możecie sobie stopę postawić z tyłu, więc tutaj naprawdę jest masę miejsca do tego, żeby komfortowo i bezpiecznie dobrać sobie pozycję jazdy, tak żebyśmy się czuli pewnie. Po włączeniu lampki tutaj jeszcze nam się podświetla logo Kukirina, więc taki fajny akcent. Podoba mi się ten design, bo on nie jest przesadzony, to wszystko jest spójne. Tutaj oczywiście musiało być po chińsku, więc takie tutaj szybkie pasy. No i znowu ten podest kończymy i przechodzimy płynnie do zawieszenia tylnego wraz z dwoma odblaskami, tarcza 140, no i koło wraz z silnikiem. Mamy tutaj silnik 800 W, to jest moc szczytowa i on jest w stanie pokonać sobie wzniesienia do 20 stopni, więc naprawdę spoko. Rozpędza się szybko i maksymalna prędkość tej hulajnogi to 45 km na godzinę. Oczywiście na zamkniętym torze. Natomiast ja przechodzę w okolicy 100 kg, rozpędziłem się tą hulajnogą mniej więcej do 36-37 licznikowo. Więc macie oczywiście trzy tryby. Tryb pierwszy do 20 na godzinę, tryb drugi do 30 i tryb trzeci do 45, z tym, że tak jak mówię, efektywnie pojedziecie około 35. Jeśli chodzi o błotnik, on jest wraz ze wsportnikiem, więc tutaj nic nie lata, jest fajnie wkomponowany, fajnie to wygląda, no i taka litera U, jeśli chodzi o światło tylne, które oczywiście świeci światłem ciągłym w momencie, kiedy włączycie sobie podświetlenie. W podejściu oczywiście mamy akumulator, to jest system 48V, pojemność 13 Ah, który według specyfikacji producenta pozwala na 45 km jazdy ze średnią prędkością. Efektywnie przygotujcie się na 25-30, bo dobrze wiem, że będziecie jeździć troszeczkę szybciej. Natomiast jeśli chodzi o czas ładowania, około 7-8 godzin, więc na całą noc podłączacie, żeby jeździć później cały następny dzień. Jak się generalnie prowadzi Kukirin? To jest też bardzo ważne. Słuchajcie, jeździ się na tym naprawdę dobrze. Jak za 2100 zł, bo tyle hulajnoga kosztuje w momencie nagrywania tego materiału, to jest świetna propozycja i to jest bardzo fajny konkurent dla Angwata F1, którego testowaliśmy też na naszym kanale, którego też bardzo polubiłem. Ta hulajnoga jest, mimo tego, że dość sporo waży i można powiedzieć, że jest troszeczkę większa, to i tak jest kompaktowych rozmiarów jak na to, co oferuje. Jest bardzo sztywna, więc bardzo precyzyjna. Wszystko z kartonu przychodzi od razu skręcone, może te hamulce delikatnie do poprawy, ale to jest kwestia indywidualna. Fajnie się nią prowadzi, dobrze się nią jedzie, więc naprawdę super. Ja jestem mega zadowolony i uważam, że Kukirin robi naprawdę fajne sprzęty, bo G3 to była świetna hulajnoga, a 1 to też jest bardzo, bardzo dobry wypust i naprawdę za przystępne pieniądze można mieć hulajnogę, którą dojedziecie wszędzie do pracy, która potrafi jechać też troszeczkę szybciej, a jednocześnie prowadzi się bardzo pewnie, jest świetnie spasowana, jest tutaj nie lata, nic tutaj nie trzeszczy, więc naprawdę bardzo dobra propozycja. Jeśli wolicie coś bardziej hardkorowego, to bym się skłaniał właśnie w kierunku Angwata F1, bo on był taki bardziej narówисty. Kukirin A1 jest bardziej spokojny, bardziej precyzyjny, bardziej grzeczny, natomiast obie hulajnogi naprawdę wypadają bardzo dobrze i w tej półce cenowej jest fajny challenge, natomiast chyba skłoniłbym się bardziej do Kukirina. Jak jeśli chodzi o takiego daily, to wybrałbym to, bo poprawili te plastiki, ta budowa hulajnogi też jest poprawiona. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, dajcie mi znać, co sądzicie o Kukirinie A1, naprawdę fajna hulajnoga, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jeśli natomiast macie jakiś sprzęt, który chcielibyście, żebyśmy pokazali, przetestowali, piszcie też sugestie pod filmem, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!